Dzień bardzo dobry i ładny. Witam Was serdecznie. Zobaczcie, jakie piękne słoneczko mnie przywitało. Jest 9:30 rano. Spało mi się bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. Zero hałasu, bo jak mówiłem, droga nie jest uczęszczana zbyt mocno. No w tej chwili jeżdżą częściej, no bo już jest rano. Mamy niedzielę. Zaraz trzeba jakąś kawę będzie spić. Jest fajnie, tak przyjemnie, ciepło, słoneczku. Niby 8 stopni jest, ale w słońcu jak się stoi, to jest 20. Zobaczcie, jak się Niunia pobrudziła te jazdami. Przez te jazdy offroadowe, takie można powiedzieć. No nic, pojedziemy dzisiaj na myjnie i będzie dobrze. No nie jest zbyt tutaj atrakcyjnie. Znowu zjem sobie śniadanko i wsiądę na rower i pojeżdżę po okolicy gdzieś tutaj. Także też Was serdecznie zapraszam na kanał Marcel Bike. To zobaczycie w pełni moje wojaże rowerowe po okolicy właśnie tutaj Myśliborskiej, po okolicy Myśliborza generalnie, bo już jestem troszeczkę niżej, tak na południe od Myśliborza. A tutaj takie po prostu skróty Wam pierdyknę. No i jeszcze może gdzieś się tam może gdzieś pojedzie. Zobaczymy jak to się wszystko ułoży. W tej chwili idę robić jakieś śniadanko. Zrobimy sobie tu na tym oto stoliku przygotujemy jakiś posiłek. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letishop. Letishop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie. Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMarkt, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie, automatycznie. Rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do Waszej przeglądarki, która powiadomi Was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona tak zaczyna Wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie, prowizja wpada do Was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto. Letishop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania Was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letishop i dzieli się połową tej prowizji z Wami. Czyli to po prostu jest Wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letishop znajdziecie w opisie tego filmu. Zabiorę Cię właśnie tam. Miało być wykwintne śniadanie. Dzisiaj miałem zrobić naleśniki. Wyżyję coś. Naleśniki z serem i ze śmietaną, ale nie mam ochoty jakoś na to danie. Robić ochotę mam, ale nie mam ochoty to, że tak powiem, jeść. Więc będzie chemia, zupa chińska. Także to wystarczy, ale najpierw kawkę trzeba też przygotować. Tak sobie pomyślałem zrobić coś takiego nietypowego. Powiecie, głupi pomysł, to co Wam zaraz powiem. Można powiedzieć, to też jest van life, bo van life to jest każda forma spędzania czasu w busie. O właśnie tak, całą noc, gdzie można przespać się w ogóle. I tak sobie pomyślałem eksperymentalnie, słuchajcie, zrobić van life na mopie. Co to znaczy? Wiecie co to jest mop? Mop to jest skrót od, nie ten, co myjecie podłogę, to też jest mop, ale chodzi mi o skrót MOP. To jest miejsce obsługi podróżnych. Inaczej mówiąc, są to miejsca na trasie szybkiego ruchu, autostradach, gdzie możecie zajechać, skorzystać z toalety, z prysznica. Nierzadko to jest stacja benzynowa, czy tam jakiś McDonald's, KFC i te różne takie sprawy. I tak sobie pomyślałem, słuchajcie, jakby jeden odcinek poświęcić i spędzić na przykład taki van life na mopie. Wiecie, macie kibelek, macie restaurację, macie wyżywienie całodniowe, jest prysznic, jest się gdzie wykąpać, jest kibelek, no kurde, tak eksperymentalnie, słuchajcie, zrobię takie coś, van life na mopie. Czy się komuś to podoba, czy nie, chcę po prostu eksperymentalnie zobaczyć, jak to wypadnie. To może być ciekawe. Muszę tylko jeszcze wybrać odpowiedniego mopa. To jest taki ciekawy eksperyment. Wiecie, robić coś, kurde, niestandardowego, nie? Zupeczka. No właśnie tak bez niczego, sama zupka. Sama zupka, bo już kabanosy zjadłem, słuchajcie. Wcześniej już Wam nie mówiłem. No i dlatego tak. Pyszna. Pyszna, dobra chemia. Dobra, jem i biorę rower. Jadę gdzieś, a my widzimy się później. Oczywiście przebitki też Wam z tej jazdy, jak już mówiłem, rowerowej zrobię.
tam gdzie będę, jak coś ciekawego będzie, a rozszerzony materiał na kanale Marcel Bike. A ja mijam właśnie jezioro Dolskie, zobaczcie, piękne i zobaczymy, czy jest można gdzieś zejść nad brzeg. One dosyć długie jest, tutaj tego nie widać, ja jestem mniej więcej w połowie, one tam ciągnie, tylko że jest takie wąskie, nie? Patrzcie, tu też jakiś zajazd, widzicie? Patrzcie, też taki jakiś, można było przyjechać tutaj na nockę, ale to jest, zobaczcie, chałupy są tu, tam już Dolskie jest od razu miejscowość, ani dojścia do jeziora. Mało atrakcyjna miejscówka. Patrzcie, to jakiś stary budynek z niemieckim napisem Ochne Blake Kane Preis. Nie wiem, jak ktoś zna, to niech powie, co to za napis. Pustostanik. To kojarzę, jakbym tu już kiedyś był. Czy ja tu kiedyś nie byłem? Patrzcie, jaki rozwalony dom. Piwnice. Kurde, budowali z tego, co mieli kiedyś, nie? Kamienie, cegły pomieszane ze wszystkim, wszystko ze wszystkim. Ciekawa mnie historia takiego typu obiektów. Patrzcie, jakie miejsce na ogniku jest, kurde. Patrzcie, jaki fajny pomost. Zobaczcie, jaki potencjał znowu do pływania. Tutaj można zwodować sobie machinę pływającą. Zakaz skakania do wody, kąpielisko rozszerzone. Oj tam. Z drabinki do wychodzenia, do kąpania. No świetne miejsce jest. Tam kolejny pomost, ale to już prywatny jest. Prywatne widzę działki tam. To następna drabinka. Jeszcze tu wrócę z moją jednostką pływającą. Stoi! Cześć kochanie! Już pojeździłem sobie dookoła, słuchajcie, tutaj tych terenów. Okazuje się, że już tutaj raz byłem w tych terenach, bo zahaczyłem moją wycieczką rowerową o miejscowość, w której już przyjeżdżałem. Ja tak przyjechałem raz, mówię, kurczę, bardzo znajome tereny, mówię, coś tutaj nie tak jest, nie? Ale tak jadę dalej, wracam, mówię, no kurde, byłem tutaj, nie? Zobaczyłem charakterystyczne skrzyżowanie i faktycznie byłem tutaj nad jeziorem Wielkim chyba, tak się nazywa, Jezioro Wielkie. To jest ten van life, tam gdzie kiedyś wam pokazywałem, jak Mors, to było nad brzegiem jeziora właśnie. Tam mieszka taki gościu sobie, kurczę, w lesie w ogóle. I tam gościu przyjechał taki, morsował sobie. Pamiętacie? Tam gdzie Jarek wtedy kupił, tam gdzie jechaliśmy, gdzie Jarek kupił swojego Ducato i on mnie zostawił, ja zostałem tam trafikiem. Słuchajcie, i teraz najlepsza sprawa. Spałem tutaj, nie? A nie opodal. O tam. Zaraz tam zresztą pojedziemy. Zarąbiste miejsce w lesie jest. To jest przy pomniku jakichś tam lotników, którzy tutaj się spieprzyli samolotem. Których samolot tutaj gdzieś spadł w tych lasach, zginęli. Tam jest pomnik i w ogóle są zadaszenia, ławeczki. No fajne, fantastyczne miejsce. Zaraz tam pojedziemy, bo już jestem głodny. Trochę po rowerku pojeździłem, a zapomniałem, że mam pierogi. Zrobimy sobie pierogi z mięsem i ze smażoną cebulką. Szkoda, że nie mam jeszcze boczku, bym sobie skwareczki zrobił, ale z samą cebulką też będzie ok. Dobra, pakuję rower, słuchajcie, i jedziemy na tą miejscówkę, pokażę wam. Patrzcie, kurde, normalnie masakra, bo to jest gdzieś tutaj. Dosłownie kilometr ode mnie jest skręt w las. O, tutaj, zobaczcie, zjazd jest. Normalnie można tutaj wjechać. I tam, tutaj normalnie można jechać, bo tam są normalnie domy. I zaraz dojedziemy na miejsce, wam pokażę, jaka fajna miejscóweczka. Zobaczcie, bo tu jest taki dojazd. Widzicie? Lotników litewskich, pomnik i muzeum. Tamtędy też wiem, że można dojeżdżać. Tu w ogóle są szczątki asfaltu, wiecie? Tutaj jest też taki, widzicie, można stanąć, parking, ławeczka. Tutaj jest w ogóle muzeum. Tutaj ci lotnicy gdzieś zginęli. A my idziemy do pomnika, bo tam jest lepsza miejscóweczka. Ale tu też można sobie było stanąć bez najmniejszego problemu. Tu w ogóle ludzie zajebiście mieszkają, kurde. Tędy właśnie rowerem jechałem, o, widzicie tam. Zobaczcie. Zielono, las, jak ja bym tak chciał. Ja się urodziłem nie tam, gdzie trzeba, kurczę, no w jakimś mieście zasranym. Ja nie lubię miasta, naprawdę nie lubię. I dojeżdżamy do miejsca. Tutaj normalnie można jechać, bo jest droga leśna.
udostępniana do ruchu publicznego, strefa ruchu i widzicie, o, pomnik. Jedziemy sobie. Tutaj skręcamy w prawo i patrzcie na to. Zadaszenia, wszystko, śmietniki, nawet kibel tam dalej w krzakach jest, toj. Zobaczcie, jak tutaj pusto jest. Normalnie nie ma nikogo. To tam pierdoły informacyjne, ale zobaczcie. Wiatka jedna, tam druga. Tutaj takie dziwne rzeczy. Wygląda jak modlitewniki, a nie stoły. Ale można usiąść, wykorzystać. O. Kurde, no miejscówka jest zarąbista. Czy stanąć tu, czy tam. No tutaj właśnie jest pomnik tych lotników litewskich, którzy zginęli lecąc. No wejść można? Można, patrzcie, jest bramka. Poczytamy. Tutaj macie ich imiona. Steporas Darius i Stasis Cirkekas. W 1933 ta tragedia się wydarzyła. Nie lecieli z Nowego Jorku chyba bodajże. Zostało im 500 parę kilometrów do lądowania. No niestety nie udało się. Rozbili się właśnie w tych lasach tutaj. Tutaj macie namiary. Jakby ktoś chciał, gdzie to jest. I słuchajcie, w tą miejscóweczkę wykorzystam do przyrządzenia sobie posiłku. Jestem głodny, sobie zrobię pierogi. To nie wiem, gdzie tutaj stanąć jeszcze. No, światła zostawiłem zapalone, jak zwykle. Dobra, zaraz coś wykombinuję. Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Będę robił kupne po prostu pierogi z mięsem. Ciach. Ta cebula jakaś taka, nie wiem, czy ona jest zmarznięta. Ok. Idę od razu po szpatułkę drewnianą, bo mam teraz. Dajcie mi to. Już miałem ją, gdzie ona jest? To okazuje, że nie mam tego. A, jest. Mam. Numer dajmy, bo widzę, że tam z tyłu to już się to nieco fajczą. Dobra. Starczy tego. Raz, dwa, trzy. Inaczej nie podjadaj cebulki. Dobra, starczy tego dobrego. Wyciągamy. Marcin, to wszystko zjesz? No, pewnie nie zjem, ale ten. Jak nie zjem, to do domu zabiorę, nie? Pierożki z cebulą podane. Raz, idziemy jeść. To jest życie, kurde. Życie jak w Madrycie. Smacznego, kochani. Życzę Wam, jak jecie, i życzę mi też. Spróbujmy, czy to zjadliwe. Mogą być. Jadłem lepsze, ale jak człowiek głodny, to wszystko zje. Nie niedobre i niedobre. Takie akurat. Dobra, jem i będziemy coś kombinować dalej. Dobra, pojedzone. Jadę jeszcze na Myślibórz. Muszę do sklepu wdepnąć. Zobaczymy i powoli będziemy chyba kończyć. No chyba, że coś się tam wydarzy jeszcze ciekawego po drodze. Cyk, fuch. Jadę teraz do Biedronki, do Myśliborza, bo muszę to nieco kupić. Jest niedziela pracująca, także... Znaczy pracująca, co ja gadam, kurde. Nie pracująca, tylko niedziela handlowa. Byłem w Biedrze, zakupiłem co trzeba teraz. Jadę w pewne miejsce, jeszcze jedno miejsce odwiedzić i będziemy kończyć. To też pole takie biwakowe, sprawdzę na przyszłość, czy tam się da wjechać. Tak mi dobrze się jedzie tym samochodem, powiem Wam. Naprawdę, no kurde, rewelacyjnie. Mógłbym jeździć cały dzień. Mogła być moja praca, żebym jeździł sobie T4, rozwoził coś na przykład. O, bardzo fajna robota. No i wiecie, że prawdziwy fan T4 nigdzie się nie spieszy. No ja lecę sobie 60 na godzinę, 5. bieg zapięty, niecałe 1500 obrotów i sobie tak jadę, delektuję się. Przypominam się czasy, jak jeździłem swoim czerwonym multivanem, T4 też. Kurde, później zamieniłem na tego trafika. Żałowałem w momencie już jak wracałem, znaczy jak wracałem, to byłem podniecony, nie? Że o kurde, nowa furka, zajebiście, ekstra, wszystko, nie?
Ale tak po latach, po 2 latach jak miałem, to powiem wam, że tym mi się jeździ naprawdę przewyśmienicie. No bardzo fajnie, nie wiem, ciężko mi to wyrazić, no. Dzwoni mi wszystko, tak ma być. I ja wolę, powiem wam, jeździć takimi drogami niż na przykład z 3, z 6, czy jakimiś kurde i ekspresówkami. To jest kurde najlepsze co może być. Jeżdżę, nie spieszę się, bo nic mnie nie goni. Popatrzcie, coś tu opuszczonego jest. Nie, częściowo opuszczone. Nie spieszę się, podziwiam. Lubię patrzeć bardzo jak ludzie mieszkają. Na przykład tam, patrzcie, zobacz, jakie siedlisko, jakie kurde eleganckie. Lubię patrzeć właśnie jak ludzie mieszkają. Wyobrażać sobie jak ja bym tam mieszkał, co bym zmienił, co zrobił. To jest kurde życie. Mam nadzieję, że niedługo kupię kampera. Chociaż trochę mi się tam plany pozmieniały, bo musiałem poinwestować w inne rzeczy. Jak to się mówi, co ma być, to będzie, nie teraz, to później. Najważniejsze to jest spełniać swoje marzenia. Jedno marzenie właśnie, jedne z moich marzeń zostało już spełnione. Teraz czekam aż to przyjdzie ta rzecz. Pochwalę się, o tym mówiłem, cały czas mówię. Jednostka pływająca, cały czas to nazywam. A kolejny od dziejów moje marzenie właśnie było posiadać kampera. Swojego kampera. Wiecie, ja nie kupię jakiegoś za 200 000, to nie. Dużo mniej, ale mam nadzieję, że w dobrym stanie, używany. A jak coś trzeba będzie zrobić w nim, to oczywiście porobię, nie ma żadnego problemu. O, jakie jeziórska, kurde. Także tyle chciałem się uzewnętrznić właśnie tak jadąc, bo tak mówię, jadę sobie tak wolniutko. A powiem właśnie, na jakiej zasadzie ja tak sobie wolniutko jeżdżę. Dla przyjemności jazdy, a nie i tak dalej, nie?